We are the Dwarves. Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Dwarves. Ruszamy do Małopola. Brzmi trochę jak Hołopole z znanego nam Wiedźmina, ale nie zmieniajmy trochę biegu wydarzeń i ruszmy po zapasy, bo mamy ich bardzo, bardzo mało. Rudacre is, contrary to what the name suggests, a large city. If Rodario is to be believed, more than 70,000 people live here, a number that you find it hard to even imagine. But while you walk through the streets, you don't doubt that it's the truth. Never before have you seen such huge masses of people. If we are looking for somewhere to quench our thirst or for a roof over our heads, then I would recommend the Golden Well Tavern. And we can find everything we need for the rest of our journey at the Big Market. Just say where you want to go, Thungdil, and I'll show you the way. Brzmi jakby tam mieszkał. Jedźmy na wielki rynek. The Big Market at the city's south gate certainly lives up to its name. You have never seen a market on such a scale. Stands, large and small, as far as the eye can see. Everything you could possibly need can be found here, as well as plenty of things that seem to have no use at all. While you push your way through the crowd to get to the trader Rodario wants to introduce to you, you overhear two peasants talking about elves. No, I tell ya, it was elves. Pale skin, pointy ears. Yeah, something strange is going on these days. Old Trundlewood from down Acrehill way said he saw some pointy ears too. Come to think of it, where's he been all week? Pewnie nie żyje. Here we are. Rodario's sudden announcement draws your attention away from the locals, to the tent that you're now standing in front of. Welcome to Brand's Potpourri. Whatever your heart may desire, I can supply. Pokaż, co masz do zaoferowania. To jest fajne. To tylko musielibyśmy się wtedy tego pozbyć. Byśmy pozbyli się tych dwóch i... No panie, kurde! Tak. Tak. Bierzemy to. I to. A także w pizdy jedzenia. Ja chcę zakupić wszystko. Okej. Sobie bierzmy wszystko. Nie mamy już kasy! Nie, mamy 1400. Dobry deal. Jeszcze się pozbywamy tego. Kupujemy to. Panie, no kurde. Czy coś może być lepszego? Złota tarcza, bezużyteczna w walce, ale na pewno spora warta. Osobiście mamy już zaledwie 1000, ale ona jest piękna. Ja bym ją chociażby dla samego faktu, że jest ze złota zostawił. A co się jakiś czas po wypiciu eliksiru, bohaterowie, no eliksiry to są naprawdę bardzo mało przydatne. Może co najwyżej te do leczenia, bo w ochronę czy coś. Nie. One tam krótko działają. W ogóle takie rzeczy, które strasznie krótko działają, to naprawdę... naprawdę to kurde boli. Boli fakt, że używasz czegoś, co działa 15 sekund, a walki trwają w pizdzie długo. Dobra. Na razie nie sprzedajemy. Rzeczy sprzedajemy. Sprzedajemy, nie sprzedajemy. Sprzedajmy. Spoko. Mamy hajsy. Pokaż co masz do zaufania. Udaj się do gospody pod złotą studnią. You follow Rodario through the lively streets until he reaches a run-down two-story building. You hope that this dump isn't the tavern that Rodario recommends. You prepare yourself for the worst, but the inside of the tavern surprises you all. The walls are clad with dark, finely ornamented wood. The floor is clean, the tables are weighed down with good food, and a hot fire is burning in the fireplace. One should never judge a book by its cover. The guests look you over full of curiosity
and many nod a greeting. The haggard woman behind the bar greets you loudly. Redario, you old rogue! What are you doing here? And you've got dwarves with you! I don't see one my whole life and then several come along in the same month. We are on an important mission, Madame Flori, and could do with a place to stay the night. Redario introduces you and negotiates a good price for a few beds and a night's lodgings. Oh. Sorry for asking, but you said you'd seen some other dwarves recently. You're thinking of Gandagar's group and wonder whether they might have reached the kingdom of the Fifthlings already. Yes, a nice bloke from the west. Paid for his room for a month in advance and then disappeared. Travelling lights. The landlady's expression darkens. That was 3 weeks ago. If he doesn't come back soon, I'll have to release the room. No to dobra, no. Kurde, to jest trochę dziwne, że... No, biorę tu pokoje na miesiąc, bla 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 bla. Więc nie, moja postać jest dobra, więc raczej nie będzie chciała go okradać. Idź na wielki rynek. Before you... Masz to do zaoferowania. Ja naprawdę mam... Ja mam znowu 3800? Czy ja właśnie zbugowałem grę? A nie. No, moment. Chcę sprzedać to, 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 kupić to. Wróć mnie to! Oddaj to moje. To. No i zostaje mi 1200 na... A nie, 700. No i na co? Potwierdź i kontynuuj. No i jeszcze zdążysz wejść do namiotu, zasłużyć serdeczne. Pokaż, co masz do zaoferowania. I... Okej, wszystko się zgadza. Ale znowu coś z kasą jest nie tak, bo mam 2300. Coś tu kurde jest nie tak. Dobra. Potwierdź i kontynuuj. Opuść mało pole. I 2300. No i coś tu się popierdoliło, ale mamy dużo jedzenia, bardzo się cieszę. Wydaje mi się, że możemy ruszyć w dalszą przygodę. Widzę tutaj jakieś znaki zapytania, tu jakieś wioski, więc ruszmy do pierwszego znaku zapytania, to będzie jakieś The long wydarzenie. marches over flat country are wearing you down. To distract yourself, you join Boindil. How about a joke? Oh, do you know the one about the orc and the dwarf, scholar? You shake your head. So, an orc comes up to a dwarf and says, Look out, we're not alone. Before you can prepare Ah, yourself dobry for an żart. ambush, a small figure is already at your side. I finally found you again. You have to help me. You immediately recognize the dark-haired female, Geralda, who attacked you in Wayan. Your companions draw their weapons. I'm not here to fight. I'm sorry for the misunderstanding, but you have to help me. There's an ELFAR camp in the area, and they're experimenting on dwarves. To emphasize her words, she holds up some bones that are ornamented with carvings. Kilka. Elfy? Eksperymenty? O czym gadasz? Alpha? Experiments? What are you talking about? I can remember everything, or at least some of it. I know that I was taken prisoner by the ELFAR, along with other dwarfs. They experimented on us, and I somehow escaped. Where was this exactly? They are here, nearby. It was a village, I think. an ELFAR village in Tabain? Doesn't sound very likely. Jeśli elfy dokonują eksperymentów na krasnoludach, musimy pomóc. By Rakus, if the ELFAR are experimenting on dwarves, we can't just ignore it. We have to free the prisoners. We can't save the world if we ignore the suffering right in front of our eyes. We will help Geralda. Boendal and the others accept your decision. Geralda nods at you gratefully. No dobra, ale gdzie mamy iść? Eksperymenty elfrów.
Joanna twierdzi, że w pobliżu odbywają się również eksperymenty przeprowadzone przez ELFR na Krasnoludach. Sam jest powrotem do takiego eksperymentu, więc zapomnę, że najważniejszą rzecz jest wykonać pożogi, ale może że to jest... Ale gdzie? Mamy wzgórze. To mi nie pokazuje, ale w pobliżu to jest tylko to. Rudeacre's size and the unbelievable... Aha, iść na rynek, dobra. Więc nie wiem, czy to mi się wydaje, że... nie wkradaj się. Nie, idź. Dalej, idźmy dalej, dobra. No pewnie gdzieś tutaj może. Tu? No tutaj są jakieś domki. Ale to nie ma żadnego wpływu. Dobra, idziemy dalej. Okej. Teraz pytanie. Ho, jak tu pięknie! Strasznie mi się to podoba. Idziemy tutaj? Tutaj? Czy tutaj? Wioska. No wygląda raczej na grodzik albo coś. Dobra, pójdziemy w ten sposób. Jeżeli nie, to pójdziemy tak. No i będzie ok. When you reach Acre there isn't a single villager in sight. An uneasy feeling creeps over you, which finally turns into certainty when you see red paintings on the walls of the houses. ELFAR. The pictures, painted in blood, tell the horrifying story of how the ELFAR came to the village and killed the inhabitants. You also find a few elaborately carved bones, some larger ones, like those of humans, some smaller and stronger, like those of dwarves. When you reach the other end of the village, disgust is written in the faces of your companions. None of you says a word. No, poszukaj śladów. As expected, you don't find any survivors. But there are also no undead. The perished land has not yet advanced this far. You discover some footprints on the northern edge of the village. It was orcs. Looks as though they waited here while the point ears wreaked havoc in the village. It seems like they moved on towards the north. Spal kościzmy i krew. You gather all the bones you can find together and burn them. You wash over the paintings with water from the well. You weren't able to prevent this gruesome incident, but you don't want to leave a single trace of it behind. Teraz idziemy tutaj. Kontynuuj. O, dobra, tędy. Hello? Some way from the path, you come across an old campsite between some rocks. A trampled out campfire and scattered belongings, papers, bottles and a necklace, suggests that the traveller either had to flee in a hurry or was abducted. That is a firstling necklace. I recognize the emblem. It belongs to the clan of the Roughblades. You look around again more closely, but there's not much here that could help you. The ground is too hard for footprints, and the objects that have been left behind could have come from any old dwarf trader. Do you know anything about the Rough Blades, Balandis? Every firstling knows of the clan. They have a long tradition as weaponsmiths, though their work is often exotic and sometimes thought of as undwarfish. They experiment a lot with blade shapes and hilt lengths. Their weapons are easy to recognize. But I don't know what one of the Rough Blades would be doing here in the perished land. There's no reason for a dwarf to come here. Well, apart from us. No jak zwykle, bucowatość to jest jedna z wielkich cech krasnoludów. You walk through the villages that once blossomed, but are now deserted due to the advance of the perished land. The colour has drained away from the wood of many of the houses, just as it has from the countryside itself. A carpet of withered plants rustles and crackles under your feet. You don't know if the perished land can ever be driven away again, and even if it can, it is questionable whether people will ever live here again. You sigh, and try to drive these dark thoughts away from your mind. Oh, man. Bez sensu. Ooh, do you smell that? Come! Oik oik!
Without even waiting for you, Boindil runs over the hill and disappears behind it. You follow him, and as you reach the brow, you see a very strange scene before you. Co jest? Jaka scena? Może to są te eksperymenty? To by było śmieszne. Oink, oink, jak mnie to u Boindila rozbraja. Ale cały czas szkoda mi Boendala, który leży tam sobie i czeka, aż wrócimy. I te jakże króciutkie sceny ładowania. O ja... Co się dzieje, że tak mało FPS-u? I told you you shouldn't touch them. But I was hungry. What the fuck? Dobra. A więc tak. Możesz być ty, może być ona się przydaje, ona nie ma fajnych umiejętności. Skrytobójstwo, znika, po czym pojawia się za plecami wroga i tam zabija go szybko. Ona nie jest jakaś specjalnie mocna. Jak u ciebie. Możesz się przebrać, coś płomieni, możesz żądło zrobić. Chmura kwasu, to jest całkiem fajne, więc tu możemy spróbować z tobą dzisiaj. Więc ty znikasz. Ciebie! No dobra. Ciebie nie chcę, a ty co potrafisz? Błyskawiczny ostrzał. Giralda wystrzeliwuje z kuszy kilka bełtów, jeden po drugim, w pobliskich wrogów. Giralda wystrzeliwuje w stronę pojedynczego celu 3 bełty, jeden po drugim, dzięki czemu zadaje poważne obrażenia. Cień ukłucia. Giralda znika, po czym pojawia się ponownie tuż przy wrogu i zadaje cios. Otrzymasz obrażenia od wroga, oddziałuje na niego siłą swojej woli. Działa na jednym wrogu naraz. O. A ty co potrafisz? Odepchnięcie. Uderza wroga tarczą i odpycha go do tyłu. Ten rani wszystkich na swojej drodze. Fajne. Dźga jednego z wrogów styliskiem swojego topora, zadając poważne obrażenia. Co masz to? Zwykły atak będę trafiał w kilku wrogów. Bomba. Idziesz. Ty fajne robisz obrażenia dookoła, więc zostaniesz. Czyli co? Ty jako ta... Kurde, ty masz 4-3 życia, 4-2, a ty masz tarczę, więc ty powinnaś tam trochę więcej przyjmować, więc dostaniesz to. Ty, chociaż nie, wróć. Znając życie, to on dostaje w pierdol. Okej. Ty dostaniesz to. Ty, mój drogi, dostaniesz to. Ty masz mało życia, więc weźmiesz to. A Boindil weźmie to. I oczywiście, mówiąc wroga, Thungdil zdobywa podwójną liczbę punktów akcji. To jest słabe. Wolę atak z wyskoku. No sorry, wolę umiejętności, które mi się przydadzą, a nie, że... Tutaj jest podany cooldown, ale przez krótki czas każdy atak Thungdila zadaje 50% więcej obrażeń, no to z tego ja zadaję w piździe więcej. Ogólnie stwierdzam, że Thungdil jest dosyć słabą jednostką, ale rozpocznijmy walkę. Zabici orkowie, zabici nieumarli. Stwierdzam, że ja pierdzielę. Dobra. Grupa! Yes? O matko, dobra. Ustawienia, bo widzę, że tutaj jest naprawdę słabo. Aha, fantastyczne. Piękne. Dobra, zastosuj. Aha. No 13, o 20, weźcie. No chyba mamy lepszą, ten. Kurde, jak to się mówi, że w trakcie gry mamy lepszą synchronizację, nie wiem, tak czy siak więcej FPS-u. O kurde. To się nam rzuci. Dobra, musimy stanąć przy moście, żeby przynajmniej odpędzić się od nich. Okej. Dobra, wroga. Stoisz w takiej fajnej linii, że nie wyobrażam sobie innej opcji, jak pierdolnąć w nich. Zrobisz tak. I to powinno być bardzo fajne. Thungdil. Ty byś był w stanie... No dobra, ty skup się na tej stronie.
At your service. Mój drogi, ty mógłbyś zrobić... O matko, nie zrobiłem... Nie! No to wspomnienie, dobra. Możesz zrobić to w ten sposób. A ty, Balendys, możesz go pierdyknąć tutaj. O! Sobie... O, dobra, musimy... Right away. Dobra, oj! Kurde, tak jak na kurwa z samego. Dobra, do boju, do boju, do boju! Moi drodzy, nie ma tutaj opierdzielania. Tutaj w tego musisz pierdyknąć. Staramy się pamiętać, że jednostki nieumarłych trzeba dobijać, bo prawdopodobnym jest, iż... Polecą w pizdu. Dobra. Uderzysz tu srogo. Ty uderzysz również tu srogo. Poczekaj, At your service. Excuse me, but I'm going to to have jest... to do this. Uderza wroga swoim kluczem, jeśli robi to w trybie przebrania, jego kamuflaż nadal działa. Wejdźmy sobie w tryb kamuflażu. What is it? Ty już będzie tak. Yes? Boendis! Weź pierdyknij se... O, w tego. Yes? Ty bij tutaj. Ty se pierdyknij w niego. Okej, jeszcze raz. Pierdyknij se tutaj. Mój ty drogi Dario. Cały czas jesteś orkiem, więc... możesz podejść tutaj. Over there. Glad. A, dobij se go. What is it? Te plecy mamy chronione, więc jest dosyć dobrze. Więc tutaj pierdyknij w ty... Nie, czekaj. Firstlings! Aha. Dobra, dobij. Right away. Vile creature. I understand. Dobra, wyjdź z kamuflażu. I was expecting more of a battle. This is going to be bloody. Excuse me, but I'm going to have to do Okej, this. nie. Za mocno. Dobra, w ten sposób. Spierdyknij tak, żebyś przypadkiem... Dobra. Nie wiem, czy to się uda, ale... Tutaj trzeba pierdyknąć do tyłu. Thungdil, dobij go. Dobra. A se pierdyknij z tej strony. Thungdil, możesz tutaj sobie pierdyknąć. To jest bardzo ładne, jak tak sobie czasem pierdykniesz. Czy tutaj wszystko, co jest martwe, już jest martwe? Nie, tego można dobrze. Dobra. Dobrze jej idzie. Ty za to włącz to. Dobra. Uderzysz w Thungdila? No niestety uderzysz. Dlatego Thungdil się musisz odskoczyć i odskoczysz mnie tutaj. Dobra. Dobra. At your service. Idziemy tutaj. Dobijanko. This is going to be bloody. Dobra. To stybij sobie tego. What is it? Możesz tutaj pomóc. Babrogar oczywiście nie jest jakiś mega opancerzony, ma dużo HP, ale nie jest opancerzony. Ty natomiast Thungdilku bij dalej. Dobra, tego musisz dobić. A w sumie spróbuj go zrzucić. No i bardzo dobrze. Babrogar. Pierdolnij, jak tylko możesz. Odepchnij ich do tyłu, jak tylko możesz. A ty zaraz coś tutaj weźmiesz. Dobra. What do you need? Aha. W. O, tego dobij. Firstlings! Ty tego Excuse me, but I'm going to atakuj. have to do this. Możesz podejść, pierdyknąć. Tutaj coś już nie żyje. And yet lost. Myk. Jeszcze raz. Pierdyknij kolejne trupy. Teraz trzeba wycofać Bobrogara, bo jest bardzo mocno obijany. Yes? Thungdil. Ja się proponuję. Pierdyknij tak. O. Bardzo dobrze. Tutaj też ojej. Dobra, wycofaj się, bo tutaj ewidentnie coś nie idzie. Nie idzie nam dobrze.
Wycofanie! Retreat! Retreat, no surrender! Yes? Odepchnij ich do tyłu. At your service. Ty zaś pierdyknij tego żądłem. Thungdil, ty się musisz tutaj troszeczkę poleczyć. I... w sumie tak. I uderzaj. Dwa wroga do tyłu. I tutaj po na That was kurwie good te orki. training. He won't last long. No, musisz tutaj zrobić coś fajnego, nie bądź pipa. Yes. Nie bądź pici kłaczkiem. Tu kolejny cios. What do you need? Tutaj kolejne odepchnięcie. Możesz... no nie możesz. Możesz podejść tutaj. Over there. Glad. Okej, podejdź. Rodario. Dobrze. I teraz nie masz nikogo z naszych zasięgów. Pal. Bardzo dobrze. Vile creature. Okej, ty tu dajesz radę. Pierdyknij se. Zrób. Bardzo dobrze. And again. I Podejdź need do help tego. over here. Quickly. Tutaj nie żyją. Thungdil zaraz umrze, więc podeskoczysz tutaj. At Rodario. your service. Mój drogi, dobij tego, ty mu szpilę zasać w dupę. Kill. Bardzo dobrze. Temu szpilę w dupsko. Okej, Thungdil. To ty zrobisz tutaj. Bawrogar, ty tutaj nikogo więcej nie ma. O, to se pierdyknij w tego. I dobij go. Too much for you, was I? I wycofaj się. Why not? O, akurat się skończyło. Skończyli bić. Okej, dobra. Regroup. Excellent choice. Thungdil. Cieszę się, że tu stoimy. Słuchaj, bo jest taka sytuacja, że tam są orkowie, więc trzeba się wpierdzić. A Bo, ludziska, spoko. Nie spinamy się, zaraz tam ruszymy. Tylko wiecie, muszę zmienić zbroję, bo już jest cała brudna w środku. Okej, wyczyściłem się, możemy biec. Pierdol! Co z tego, że Rodario jest szybszy niż strzała? Jest! Dobra. I understand. Jesteśmy w tej pozycji, gdzie Rodario może zaprezentować swój piękny, ognisty pocisk. To jest, kurde, naprawdę bardzo fajny cios. This is going to be bloody. Dobra. Moja droga, What is it? pierdyknij w tego zombiaka. Thungdil, dobra. Thungdil, ty będziesz mu tutaj pomagać, więc od razu zrobimy tutaj taką sieczkę. What do you need? Ty idź na tego, ty idź na tego. My powinniśmy wszystko mieć już I ugarnione. was expecting more of a battle. Więc tutaj twoim zadaniem będzie tutaj pierdyknąć. Ty, moja droga, musisz się jak najszybciej stąd wycofać. Dobrze. I teraz dobijanko. Well, and yes, Dobra. Thungdil, ty tutaj sobie go dobij. Specjalne ataki sobie Your fajne. demise was inevitable. Na luzaczku. Oj. Rodario się potknął chyba. The chaotic battle between the orcs, the undead, and you comes to the best possible conclusion. No one else is standing but you. You decide to have a little look around. O, tak jest Boindil. Chyba to jest to miejsce eksperymentów. Dobry? Dostałem Jolkę? Heniu? Ty wiesz, o czym chcesz pogadać? Mi się wydaje, że ty wiesz, o czym chcesz pogadać, ale nie chcesz pogadać. No dobra, tu... O! Popatrz na You nieumarłych. tremble at the thought that you could end up the same way. You hope that one of your companions would have sympathy with you if you were to die in the perished land. Ja mam nadzieję, że Boendal nie skończy. Co to się rusza? Jakiś headcrab. LOL! Dobra, idziemy dalej. Jak zwykle denerwuje mnie tutaj brak jakiejś takiej mapki czy czegokolwiek, chociażby takiej, którą odkrywamy, że wiem co jest po lewej, prawej, tutaj tak nic nie widzę. Dobra, przejdziemy się po terenie, który jest tutaj w miarę ogarnięty przeze mnie, przez moją drużynę. Nie. Aha, czyli muszę... O! Spójrz na mapę!
Fajnie. It's a map of the surroundings. Not far from your current position is a place clearly marked with a red cross. Is it another orc camp, or even the ELFAR camp? You mark the place on your own map. Okej. To można sprawdzić? Nie. Co to jest? O, nie. No kurde, będziemy kontynuowali podróż, jak ja się tutaj dopiero bardziej rozejrzę. Tu jest jakaś ręka, tu jest noga, mózg na ścianie, oko na widelcu. Takie piękności. O, a tutaj coś pokazuje. Spójrz na The czarną closer you wodę. get to the murky pool, the worse it stinks of decay and death. At first you thought it was only dirty water, but for as much as you can make out through the gloom, it seems almost black and has wondrous streaks. Parishlands. No dobra, spróbujmy iść dalej. Czy tu jakieś krzaki, cokolwiek? Halo? Czy tu mi próbuje coś podpowiedzieć? Ja chcę tutaj sprawdzić. Może tutaj, nie? Kamienie, krzaki, kamienie, krzaki, kamienie, krzaki. Kakrzak. Dokładnie, to są kakrzaki. O, nie widzę nic. Nic tu, nic tam. Może tutaj. Zejdźmy sobie na dół. W takich miejscach, no tutaj nie mogę wejść. Szkoda. Jeżeli to miałem przeszukać tylko na tej pieprzonej mapie, to można było sobie to darować i po prostu kazać mi przeszukaj tutaj teren. Znalazłeś mapę. Bo jeżeli tylko znaleźć za tą mapkę, to naprawdę był ćwierć quest taki bez sensu. Taki ćwierć quest, no nawet nie wiem czy quest to był. Znaczy z jednej strony fajnie, że mamy te rozmowy, ale wtedy wiemy co tutaj możemy znaleźć, natomiast takie elementy jak leży se mapka. To specjalnie zrobimy sytuację, żebyś mógł sobie połazić po terenie i znalazł tę mapkę. Fajnie. Nie wiem czy to jest więcej straty czasu, czy coś. Może za srogo do tego podchodzę, może to... Popatrz na fiolkę. A jednak. Trzeba byłoby się bardziej rozejrzeć. Przepraszam, tutaj ta fiolka You jest... discover a file that looks like the one Geralda carries with her. Before you can get a proper look at it, Geralda is suddenly standing next to you, and she wrenches it out of your hand. She turns it back and forth excitedly, but then disappointment spreads across her face. The container is empty. Without a word, she goes back to examining the surroundings. O chuj chodzi, czy ona już jest skażona tą... ziemią? Tutaj nic nie mogę. Mamy mapę, mamy wszystko. To jest jakaś skrzyneczka, czy to znowu jeszcze jakaś głowa? Może ja to powinienem się bardziej rozejrzeć. No tak patrzę, tu nic nie ma, tam też nic nie ma, a ta pinda nie chce nic powiedzieć. Czemu nie chcesz nic powiedzieć, pindo? A ona, wiecie co na to? Domyśl się. Okej, dobra, co tutaj mamy? Kolejny kamp, namiot, nic. Krzaki, kamienie, krzaki, więcej krzaków, więcej kamieni. Czy tutaj znajdziemy coś koło tego totemu? Może tak, może nie wiem. Czy te questy już są tak bardzo wymagające, że ja muszę tutaj dookoła tego. Zależy od ustawienia kamery czy coś. Może tak, może, nie wiem, jest tu kontynuuj podróż i chyba na tą kontynuację się wybiorę, tylko podejdę tutaj, zobaczę, może tutaj, może tam, a może jeszcze w środku jednak, nie wiem, skontynuujemy podróż, idziemy dalej i w dupie z tym wszystkim. Rodario, czemu stoisz mi na drodze? Ja chcę stąd iść, więc idź razem ze mną. W sumie nie pytało mnie, czy ja chcę dalej tutaj przeszukiwać. Czyżby to znaczyło, że o czymś zapomniałem, czegoś nie zauważyłem? Czy to znaczy, że w poprzednich questach też nie widziałem? O nie! O nie! Czyżbym gadał jak pulchny niedźwiedź? O nie! Czy to znaczy? Nic nie znaczy. Mamy znowu soloną figurkę z kości słoniowej. To wygląda jak ze soli, ale whatever.
trochę złota, 22 racje żywnościowe, czyli 2 dni ruchu, eliksir leczenia, I don't care. Dobra. Na mapie miało być zaznaczone coś, czyli tu. Faktycznie, było w pobliżu, było niedaleko. My to ominęliśmy, nie poszliśmy tędy, więc musimy tutaj ruszyć jak najszybciej, żeby zobaczyć, co tam się znajduje. I zobaczymy to już. Geralda struggles to keep pace all day, and when you see her struggling, you give the order to set up camp for the night earlier than usual. Are you all right? The female dwarf looks ill, and as she's aware of the fact, she doesn't even try to make excuses. The potion! It's finished! I need more of it! She looks at you imploringly, as if you could help her. Over the next few days, Geralda's condition grows increasingly worse. She begins to shiver, and more than once you catch her muttering to herself and glancing at Andakai surreptitiously. The Mager claims she does not know what kind of potion it is and why Geralda might need it. You believe her, but you also notice that Andakai doesn't really seem interested in finding a solution to the problem either. Dobra. Zanim ruszymy tam, dowiemy się, co się stało. Zanim ruszymy tam i dowiemy, co się stało, chciałbym wam podziękować za tą przemiłą grę i trzymać się do zobaczenia. Cześć, już w następnym odcinku.